Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj bohater nietypowy. Jest nim mocno zmodyfikowany droid bojowy B1 zbudowany przez Temina Wexleya. Kim albo czym jest Mr. Bones? Przekonajmy się, materiał dotyczyć będzie kanonu. Zapraszam. Droid bojowy serii B1, który pewnego dnia miał zostać Mr. Bonesem, pochodził z planety Geonosis. Jednak podczas ery imperialnej wspomniany Temin Wexley zbudował Bonesa przy użyciu części zamiennych, które zebrał z byłej fabryki separatystów w mieście Myrra na planecie Akiva około 3 lat przed bitwą o Endor. Ponieważ Temin nie miał przyjaciół i był zastraszany przez swoich rówieśników, to właśnie Bones stał się jego bliskim i jedynym przyjacielem. Chłopak nie miał również rodziców. Ojca Brentina zabrało Imperium, matka zaś Norra zostawiła go pod opieką ciotki, by móc dołączyć do rebelii. W wieku 15 lat Temin przeprowadził się z powrotem do swojego rodzinnego domu, który przerobił na sklep ze starociami. Nie mogąc zwrócić się do swojej rodziny, Temin zaczął traktować Bonesa jako swojego towarzysza na dobre i na złe. Ponieważ praca Temina doprowadziła go do kontaktu z ludźmi z podziemia, Bones służył jako osobisty ochroniarz chłopca. Krótko po bitwie o Endor Temin aktywował Mr. Bonesa, aby poradzić sobie z 3 gangsterami. Bones, używając swojego wibroostrza, szybciutko rozłożył przeciwników na łopatki. Bones nieco później miał również na koncie atak na szturmowców oraz ich oficera, co było już jawną zbrodnią przeciwko Imperium. Bones przeżył i wygrał potyczkę, ale został poważnie uszkodzony i stracił jedno ramię. Temin szybko przystąpił do naprawy swego towarzysza, używając części zamiennych. Ze względu na brak materiałów, Temin został zmuszony do improwizacji, zastępując brakujące ramię Bonesa nogą droida astromechanicznego. Bones uważał to za wielką ujmę, gdyż droidy te w jego mniemaniu były gorsze. Kolejne przygody Bonesa i jego pana to pomaganie m.in. matce chłopca w różnych misjach dla Sojuszu, m.in. w próbie odbicia pilota Wedge'a Antillesa. O tym i dalszych jego przygodach dowiecie się z serii książek Koniec i Początek. Bones w końcu dokonuje żywota za sterami przejętego AT-ST. Pojazd niszczą 2 myśliwce A-Wing. Eksplozja na trwałe zniszczyła droida ku rozpaczy jego pana. Jednak strata Bonesa nie poszła na marne. Zgodnie z galaktyczną konkordacją Temin pochował ramię Bonesa wraz ze swoim ojcem Berentinem, który zginął na Jakku z rąk Galliusa Raxa. Zgodnie z tradycją Akiva, Brentin został pochowany w solnym bagnie, aby jego szczątki zostały skonsumowane przez naturę. Podczas pogrzebu zapłakany Temin powiedział Bonesowi, aby czuwał nad jego zmarłym ojcem i zapewniał mu bezpieczeństwo. Czy Bones wypełnił swoje zadanie? Ciężko powiedzieć, ale Temin mógł się o tym przekonać wiele lat później, gdy sam zginął w bitwie o Exegol. Czas na nieco charakterystyki samego droida. W przeciwieństwie do innych droidów jego klasyfikacji, Mr. Bones został ponownie wykorzystany dzięki różnym programom droidów bojowych, a także dzięki wgraniu instrukcji z filmów ze sztukami walki, a ponadto został mu wgrany styl poruszania się generała Grievousa. Dzięki swojemu wyjątkowemu oprogramowaniu rozwinął bardzo silne poczucie indywidualnej osobowości i prawie ludzką więź ze swoim mistrzem. Choć był bezwzględny w walce, był posłuszny i czuły wobec Temina. Po tym jak Temin dołączył do zespołu matki, Mr. Bones został nieoficjalnym komikiem grupy i miał zwyczaj śpiewać i tańczyć dla zabawy. Był również wystarczająco spostrzegawczy, by móc czytać wyrazy twarzy i mowę ciała Temina i potrafić rozpoznać, kiedy ten był zdenerwowany. Chociaż zachował podstawową strukturę B1, był pomalowany na czerwono i udekorowany kośćmi ptaków, ryb i innych zwierząt przywiązanych do jego kończyn i ciała. Na jednej z rąk miał zainstalowane wibroostrze, a połowa jego głowy została usunięta i zastąpiona teleskopowym czerwonym okiem. Nos zaś został zaostrzony, aby przypominał dziób ptaka drapieżnego. Główna rama droida zawierała pół tuzina dodatkowych stawów, które dawały droidowi większy stopień wygięcia się niż oryginalne droidy bojowe B1. Z czasem Temin usunął również kolor i kostne ozdoby z droida, by ten miał lepszy kamuflaż. Bones był w stanie sam się zrestartować. Został mu również zaprogramowany system ARM, który pozwalał mu na samodzielną naprawę. Niemniej podczas bitwy o Jakku Bones zaczął działać nieprawidłowo z powodu uszkodzeń, które odniósł w licznych potyczkach, które przeżył.
I jeszcze ciekawostka na koniec. W trzeciej części trylogii Koniec i Początek Mr. Bones ma wers, który jest wyraźnym odzewem do dosadnych i brutalnych dialogów HK-47 z Legend. W powieści droid nagle się gliczuje, a jego głos się wypacza, powodując, że Bones wygłasza następujące zdanie. Komentarz. Proponuję rozwalić ten mięsny worek i zaoszczędzić sobie kłopotu, mistrzu. Piękny i urokliwy akcent dla fanów gry. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać o kim albo o czym chcecie kolejne odcinki. Wpadajcie także na kanał Aperacjum oraz Batcave. Dziękuję patronom za wsparcie i niech moc zawsze będzie z wami.